Cześć, nazywam się Dawid Detko i serdecznie zapraszam na mój wykład poświęcony machine learningowi w Azure. Postaram się powiedzieć Ci, jak stworzyć zaawansowany model machine learningowy, nie będąc analitykiem i z niego korzystać. Będzie ciekawie, serdecznie zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie na dość ciekawym, myślę, temacie. Microsoft wypuścił wiele serwisów cloudowych, między innymi jest to właśnie machine learning, który zaraz zobaczymy, jakie możliwości nam przed nami otwiera. Ja nazywam się Dawid Detko, jestem konsultantem do spraw business intelligence, ale coraz więcej właśnie skłaniam się ku tematyce Advanced Analytics i tematyce machine learningowej. Pracuję w firmie Predica, którą tutaj dumnie reklamuję. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania po wykładzie, to zapraszam serdecznie do kontaktu, czy też przez jakieś media społecznościowe, czy bezpośrednio. Krótka agenda naszego dzisiejszego spotkania. Wprowadzimy się w taki świat, który jest napędzany danymi. Zobaczymy, jak te dane przyrastają w przeciągu lat. Powiemy sobie, co to jest ogólnie machine learning, ale tak dosłownie na jednym slajdzie. Następnie przejdziemy już do tego naszego docelowego Azure Machine Learningu. Zobaczymy sobie takie use case'y tego zastosowania machine learningu w Azure. Ja zaprezentuję też takie praktyczne przykłady, które ja wdrażałem w firmach. Także będą to z życia wzięte przykłady. Następnie odpalimy sobie środowisko na żywo i zrobimy swój eksperyment, który potem opublikujemy i będziemy się do niego odwoływać jako do serwisu. Dane. Jak one przyrastały? Tutaj widzimy podzielony ten slajd, myślę, że dosyć znany w świecie Microsoftu. Były takie trzy ery. Ja tak wyodrębniłem sobie takie trzy ery, które powstawały przy kolekcjonowaniu danych, przy ich przyroście. Pierwsza era to było gdzieś tak do 2005 roku, kiedy to przedsiębiorstwa budowały wielkie hurtownie danych, kolekcjonowały te dane, zastanawiały się nad takim problemem, jak te dane utrzymywać historycznie. Stąd też powstawały takie enterprise'owe hurtownie danych. Powstawały później na nim bardzo modne kostki wielowymiarowe, OLAPy, MOLAPy, pojawiały się w przeróżnych wersjach. Stąd też później procesy ETL-owe się pojawiły równocześnie. Tutaj, bo to są usługi też SQL Servera, Integration Services, Analysis Services, także tutaj mamy pełny zakres tych rozwiązań on-premisowych. Później przeszliśmy do takich rozwiązań hadoopowych, gdzie pojawił się już taki input do zbierania dużych danych, do zbierania tych danych takich nieustrukturyzowanych, prowadzenia analiz ad hoc. Natomiast gdy pojawiła się chmura, pojawiły się większe możliwości przechowywania tych danych, nie ze względu na to, że nie mamy ku temu zasobów, tylko pojawiły się możliwości tego typu, że nie musimy mieć wewnątrz naszej organizacji sprzętu, tylko możemy się po prostu przenieść do chmury, gdzie będziemy prowadzić nasze obliczenia, gdzie będziemy przechowywać nasze dane. Pojawiły się technologie w Microsoftie takie jak Data Lake, gdzie mamy de facto nieograniczony zasób przechowywania danych. Pojawiły się technologie do przetwarzania tych danych. Tutaj właśnie omawiany machine learning. Pojawił się nawet Hadoop w wersji komercyjnej, cloudowej, także jest pod usługą HD Insight. Mamy możliwość przeniesienia właśnie tego open source'owego rozwiązania na chmurę i płatność za takie korzystanie z takiej usługi jest pay as you go. Po prostu płacimy za tyle i za ile wykorzystamy po prostu. Także jest to dosyć fajny model opłacania tych usług. Tak jak wspomniałem początkowo, w tej erze hurtowni danych była potrzeba tworzenia raportów statycznych, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie,
co się stało, właśnie odwołując się też do historycznych danych. Pojawiły się później interaktywne dashboardy, gdzie to użytkownik miał możliwość przeklikania sobie i drążenia tych danych głębiej. Pojawiły się pierwsze predykcje, gdzie już odpowiadaliśmy sobie na pytanie, co się stanie. I tutaj właśnie od tych predykcji już zaczyna się rola machine learningu. Także wchodzimy już coraz głębiej w te tematy machine learningowe, budując takie systemy rekomendacyjne, gdzie nie tylko system nam podpowiada, co powinniśmy zrobić, ale też często podejmuje za nas decyzje. Przykładem mogą być autonomiczne samochody. Także tutaj ta sfera jest równie mocno napędzana przez te algorytmy machine learningowe. Tak w tej sferze chmury ażurowej wyodrębnia się takie 3 główne silosy, które odpowiadają za takie zarządzanie informacją, za zbieranie tych danych, tworzenie takich flowów, które przenoszą dane z jednego miejsca do drugiego. Załóżmy, że przenoszą dane z on-premisowego środowiska, jakim jest na przykład SQL Server, przenoszą go do Azure Storage'u za pomocą na przykład Data Factory. Potem są te Big Data Stores, które pozwalają nam na przechowywanie tych danych, a następnie usługi analityczne, które stoją na tych rozwiązaniach i możemy zbudować na nich przeróżne rozwiązania analityczne. Żeby zobaczyć taki żywy obraz tego naszego przetwarzania, mamy dostępnych kilka możliwości. Poprzez interaktywne dashboardy w Power BI-u jest też dostępna Cortana Intelligence z Microsoftu do rozpoznawania twarzy, do rozpoznawania co się dzieje na filmie. Jeżeli nam starczy czasu, możemy pokazać, jak te machine learningowe algorytmy już zaimplementowane de facto w rozwiązaniach Microsoftu działają. No i potem dostatecznie dotyka tego użytkownika, bo tak jak wspominałem, te zautomatyzowane systemy. Co to jest ten machine learning? Jest to taki system, ja bym to nazwał, który się ciągle uczy, który nabywa wiedzę wraz z doświadczeniem. Czyli taki, można powiedzieć, człowiek, tylko że w komputerze, który siedzi i ciągle się uczy. Także dla algorytmów machine learningowych ważne są 2 rzeczy. Historia, na podstawie której będzie się mógł nauczyć, i zewnętrzny input, na przykład ze strony człowieka lub ze strony jakichś innych sensorów. Na przykład Microsoft już od wielu lat jako globalna firma wdraża takie rozwiązania machine learningowe w swoich produktach. W Hotmailu na początku to się pojawiło do odrzucania spamu. Po prostu proste algorytmy, które odrzucały nieinteresujące wiadomości. Później pojawiły się mapy Binga, które podpowiadają nam najlepszą drogę do domu, najszybszą, uwzględniając oczywiście wiele przypadków, czy to korki. To oczywiście wraz z miarą rozwoju technologii się cały czas również rozwija, także mamy coraz więcej tych czynników wpływających na tą najlepszą drogę w tym przypadku. Potem wyszukiwarki Binga. Tak samo jak w Google'ach wpisujemy sobie jakąś frazę, ona jest już automatycznie nam podpowiadana. Pojawił się Kinect, gdzie rozpoznawane były już ruchy. Skype Translator, gdzie już możemy prowadzić de facto konwersację z obcojęzyczną osobą, mówiąc w swoim języku. No i pojawił się machine learning ażurowy, który de facto został wystawiony dla użytkowników. Posiada on szereg takich algorytmów, które właśnie już były wcześniej nauczone przez Microsoft. Microsoft wystawia je już jako gotowe usługi, do których po prostu możemy się podpiąć na zasadzie drag and drop, przyciągając klocek, załóżmy do sieci neuronowej. Także machine learning Microsoft bardzo dojrzale podszedł do tematu, ponieważ najpierw stworzył swoje takie podprodukty w postaci machine learningowych algorytmów, a później stworzył taki agregat tych wszystkich algorytmów i wystawił je dla użytkowników.
Także w kilku słowach, co to jest Azure Machine Learning? Jest to taka usługa cloudowa, która pozwala użytkownikowi dostać się do zaawansowanych algorytmów machine learningowych z przeglądarki, także nie potrzebujemy żadnego software'u instalować, nie potrzebujemy mieć odpowiedniego systemu operacyjnego, ponieważ po prostu dostajemy się do tego wszystkiego przez przeglądarkę internetową. Możemy podłączyć się do różnych tych nieustrukturyzowanych danych, znajdujących się oczywiście w cloudzie, bo tutaj jest takim minusem tego, nie minusem, bo często taki obiektyw, taki minus jest wyciągany z tego Azure Machine Learningu ze strony klientów, że jest to usługa cloudowa, ponieważ wszystkie dane, wszystkie informacje muszą być przeniesione do tego cloudu. Można podłączyć się do on-premisowego rozwiązania, jakim jest SQL Server on-premisowy do bazy danych, ale wcześniej te dane, zanim one zostaną przetworzone w machine learningu, one muszą zostać zrzucone na Azure Storage, także de facto one muszą się na chwilę znaleźć w tej chmurze. Także to jest jeden taki minus, jak mówię, nie minus, bo to jest dosyć wygodne, że to jest w cloudzie, aczkolwiek klienci się nie mogą jeszcze do tego za bardzo przekonać. Co odróżnia machine learning ażurowy od zwykłego podejścia, takiego tradycyjnego? To to, że nie musimy inwestować tylu pieniędzy w rozwój kadry, nie musimy inwestować w sprzęt przede wszystkim. Mamy taką hybrydę wszystkich umiejętności w jednym miejscu. Interfejs jest już coraz bardziej przyjazny dla zwykłego dewelopera, także osoba pisząca aplikację może w łatwy sposób zbudować sobie szybko eksperyment i podpiąć sobie API do tego web serwisu. Także jest to na pewno bardzo wygodne. Tworzy się to szybko, zobaczymy zaraz na prawdziwym przykładzie. No i co jest, myślę, że największym plusem, że zarządzamy tym z poziomu przeglądarki. Także nie jest tutaj ważny nawet system operacyjny, na jakim pracujemy. Takim plusem z kolei, który wyróżnia Azure Machine Learning na tle konkurencji, to jest na pewno pisanie algorytmów w Erze czy Pythonie. Mamy szeroki zakres tych algorytmów machine learningowych dostępnych do różnych problemów, do problemów klasyfikacji, do problemów regresji, także nie jesteśmy ograniczeni też de facto w jakiś sposób na konkretne algorytmy. Jeżeli nam jakiegoś algorytmu, brakuje, możemy w łatwy sposób sobie go stworzyć w Erze. Mamy tam dostępnych, co prawda nie 10 000 bibliotek, jakie są już ogólnodostępne w open source'owym Erze, jest około 400 dostępnych, ale wszystkie te takie najważniejsze biblioteki, które służą nam do takiej pracy codziennej, jeżeli ktoś programuje w Erze, są dostępne. Także jest to bardzo wygodne narzędzie do rozszerzenia sobie po prostu możliwości tego Azure Machine Learningu. Takim jednym z podstawowych rozszerzeń, jakie się stosuje w Azure Machine Learningu, to jest rozbudowanie go o modele autoregresyjne typu ARIMA. W Azure Machine Learning de facto nie posiada jakichś zaawansowanych algorytmów w tej kwestii, dlatego możemy w prosty sposób sobie stworzyć własne rozwiązania właśnie z algorytmami autoregresyjnymi. Posiadamy wiele takich skoroszytów, które w łatwy sposób pomagają nam podjąć decyzję, jaki ten algorytm mamy wybrać. Jeżeli potrzebujemy do problemu predykcji, idziemy sobie w tą stronę, wybieramy sobie spośród tej gamy algorytmów odpowiedni dla nas machine learningowy algorytm. Tutaj widzimy, że jest naprawdę sporo tych algorytmów dostępnych w Azure Machine Learningu, także naprawdę jest czym wybierać. Jak ogólnie działa taka koncepcja przetwarzania tych danych w Azure Machine Learningu? Mamy ten cloudowy storage, o którym wspomniałem. Mogą być to bloby, tabele,
mogą być to pliki hadoopowe przechowywane na Azure Storage'u. Możemy też się, tak jak mówiłem, podpiąć do baski relacyjnej, z tym, że na przykład Azure'owej. Azure SQL także jest wspierany przy podłączeniu bezpośrednim do Azure Machine Learningu. Potem... Oczywiście, super. Na SQL można podpiąć jakieś? Też Redis jest, tak? Na przykład, czy można się podpiąć czegoś takiego, czy nie? To znaczy tutaj mamy, oczywiście musimy to przenieść wszystko na cloud Azure'owy, ale mamy w tym momencie dostępny Azure Blob Storage, Azure Storage, jest HD Insight i jest Azure SQL. Potem przeklikamy i ja pokażę, w którym miejscu mamy listę tych dostępnych źródeł. Następnie za takim wydevelopowanym środowisku, takim eksperymencie, wystawiamy sobie taki web service, taką aplikację na zewnątrz, którą możemy albo podłączyć do swoich innych aplikacji, możemy ją wywoływać z poziomu Era, możemy nawet działać bezpośrednio na Excelu. Także jest to taki serwis, który sobie po prostu działa w cloudzie. My się do niego dostajemy za pomocą różnych narzędzi. Co ciekawe, de facto nie ma bezpośredniego podłączenia do Power BI na przykład. Myślę, że to jest kwestia czasu, gdzie to będzie rozwijane, natomiast scenariusze są takie, że najpierw musimy te dane gdzieś zrzucić na przykład do jakiejś bazy SQL-owej i dopiero do tej bazy SQL-owej dostajemy się przez Power BI. Ogólnie wraz z tym rozwojem tej działki Data Science pojawiły się taki ogólnie koncept prowadzenia projektów w tym zakresie. I to jest bardzo powtarzalne i rzeczywiście się sprawdza. Mówię o tej części, bo to jest oczywiście najpierw musimy przygotować sobie całe środowisko do działania w Azure Machine Learningu, założyć sobie subskrypcję ażurową, stworzyć swój workspace, ale budowanie takiego modelu machine learningowego to jest proces, który polega najpierw na przygotowaniu danych, pozyskaniu, czyli sięgnięciu także do wiedzy biznesowej przedsiębiorstwa. Po przygotowanych danych budujemy swój eksperyment, gdzie czyścimy dane, gdzie przetwarzamy, edytujemy jakieś metadane. Tutaj mamy w tym zakresie także Azure Machine Learning pozwala nam na działanie. Oczywiście możemy to wszystko zrobić w jednym skrypcie erowym, ale jeżeli ktoś nie zna Era, to jest dla niego to po prostu duże ułatwienie. Potem tworzymy model, trenujemy ten model na tych danych przygotowanych, sprawdzamy i znowu odwołujemy się, jeżeli coś nam brakuje w modelu. No to jest taka pętla, która chodzi i jeżeli nie dostaniemy rzeczywiście już jakichś sensownych wyników, danych wiarygodnych, no to wtedy dostajemy te dane wiarygodne, publikujemy wtedy ten web service, umieszczamy go w naszej aplikacji. Możemy stworzyć drugi web service, który będzie odpowiadał za przetrenowanie tego modelu. Czyli dostarczamy mu dane i on znowu tutaj wraca, przetrenowuje sobie od nowa model i znowu wystawiany jest web service, który odpowiada na przykład za predykcję. Co ciekawe, też Azure Machine Learning pozwala na wystawienie takich, jeżeli stworzymy coś fajnego rzeczywiście w Azure Machine Learningu, możemy gdzieś to opublikować. Wtedy firmy komercyjne mogą się do tego podpiąć i korzystać z naszych algorytmów. Wtedy my otrzymujemy oczywiście za to pieniądze. Jako serwisy, tak? Tak, jako serwisy. Azure Machine Learning, jeżeli chodzi o te web serwisy, ma dwie metody odpytywania tego web serwisu. Jest Request Response Service, który możemy sobie wyobrazić. Wprowadzamy dane, jakieś zmienne, dostajemy odpowiedź. Natomiast drugi jest jeszcze Batch Execution Service. Tutaj mamy duży zbiór danych, który jest przetwarzany i na podstawie tego zbioru danych jest dopiero wystawiany jakaś kolejny zbiór. Także tutaj nie jest taka odpowiedź szybka, tylko po prostu jest to przetwarzane,
i na przykład umieszczane z kolei z powrotem na Azure Storage albo w bazie. Także są dwa takie odmienne metody wywoływania tego web serwisu. My sobie przetrenujemy tą pierwszą Request Response Service i zobaczymy, jak to działa. Spróbujemy się podpiąć wystawić sobie taki web serwis i podpiąć się do niego z poziomu na przykład Excela. Pobawimy się też w Erze, żeby stworzyć taki web serwis z poziomu Era, bo też można stworzyć sobie cały flow, cały algorytm można stworzyć sobie w Erze, wystawić go do web serwisu właśnie na koncie ażurowym, machine learningowym i odpytywać sobie już bezpośrednio z poziomu Era też ten web serwis. Podsumujmy sobie, jakie wartości wnosi nam ten Azure Machine Learning. To przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pełno zarządzalne środowisko, bez żadnego hardware'u, bez żadnego instalowanego software'u. My płacimy po prostu za tyle, ile razy będziemy odpytywać ten algorytm, który sobie wystawimy. Łatwo zarządzalne środowisko dla osób, które de facto nie muszą znać tematyki programowania w językach statystycznych typu R czy Python. Mamy wbudowane machine learningowe algorytmy, które na zasadzie drag and drop możemy zastosować w naszym rozwiązaniu. Tak jak wspomniałem, mamy szeroką gamę pakietów R-owych, które rozszerzają nam funkcjonalność Azure Machine Learningu i w łatwy sposób, szybko możemy zdeployować sobie taki eksperyment. Wyobraźmy sobie scenariusze teraz, jakie mogą się pojawić w Azure Machine Learningu. Czy może Wy już tak de facto zauważyliście u siebie w przedsiębiorstwie, czy u swoich klientów potencjalnych jakieś ścieżki zastosowania takiego machine learningu? Czy może już stosujecie? Ktoś w ogóle stosuje machine learning u siebie w firmie? Są bardziej open source'owe rozwiązania, czy też takie komercyjne? Komercyjne. A z Microsoftu, czy z jakichś... Okej. To fajnie. W przeróżnych dziedzinach. Przy wykrywaniu nadużyć bankowych, przy detekcji, możemy zastosować w połączeniu z różnymi sensorami, przy detekcji jakichś obrazu na przykład. Ja wykorzystywałem na przykład w połączeniu z prognozą pogody. Także naprawdę w każdej dziedzinie możemy znaleźć jakiś obszar, w którym możemy zastosować machine learning. Tu jest przykład wdrożenia, zastosowania algorytmów machine learningowych, właśnie o których wspomniałem z szeregiem czasowym, gdzie były czynniki pogodowe brane pod uwagę, była właśnie historyczna sprzedaż i była prognoza w tym przypadku leków. Ale jaki problem się pojawił przy takim rozwiązaniu? Azure Machine Learning nie ma pętli w sobie. Nie można zastosować iteracyjnie tego algorytmu w tym eksperymencie. Stąd też zastosowałem tam takie rozwiązanie, które pozwoliło mi to zrobić właśnie poprzez Era. Wywoływałem za pomocą Era eksperyment, który był de facto w pętli. A ten skrypt erowy znowu zamieściłem w Azure Machine Learningu. Także Azure Machine Learning wywoływał skrypt erowy, w którym był de facto inny Azure Machine Learning. No i to było po prostu w pętli, przeszło i de facto sprawdziło się to. W ten sposób można ominąć po prostu problem, który jest w Azure Machine Learningu. Bo wyobraźmy sobie, jaki to był problem, bo to takie mówienie to też może nie zobrazuje dobrze, ale mamy różne leki. Jedne leki są powiązane z sezonowością, są powiązane ze zmianami pogody, jakieś leki na katar, załóżmy, czy inne. Inne są powiązane z zupełnie innymi czynnikami, jakieś leki żołądkowe, czy inne. Także stosowanie jednego algorytmu machine learningowego de facto dla wszystkich leków da nam niejaką informację. Dlatego trzeba było przetrenować dla każdego leku osobny de facto algorytm. Stąd też po prostu była tutaj potrzebna pętla. Drugi scenariusz była to analiza co jeśli. Odpowiadaliśmy sobie na pytania,
jak będzie wyglądała nasza sprzedaż, jeżeli odejmiemy sobie reklamę w TV. Jak będzie wyglądała nasza sprzedaż, jeżeli w ogóle odejmiemy wszystkie czynniki, które na nią wpływają. Stąd też stworzyliśmy taki waterfallowy wykres, który pozwolił nam zobrazować sprzedaż całkowitą i sprzedaż nie uwzględniającą żadnych innych zewnętrznych czynników. To jest oczywiście poglądowy taki raport, to nie jest 1:1 z produkcji, aczkolwiek chciałem tutaj pokazać, jaka jest zasady działania. I tutaj też pozwoliło to nam odpowiedzieć później na pytanie, jak przełoży się wzrost reklamy w TV na ogólną sprzedaż tego leku. I tutaj też właśnie zeszliśmy do poziomu leku, co de facto nie byłoby możliwe dzięki zastosowaniu pętli w erze. Drugi scenariusz, znaczy już trzeci, tutaj de facto jeszcze nie ma machine learningu, ale jest on dewelopowany, dlatego też postanowiłem o nim wspomnieć, bo jest to bardzo ciekawy scenariusz. Cały scenariusz, całe rozwiązanie de facto, jak widzimy, jest w cloudzie. Mamy dane zewnętrzne dotyczące pogody, serwisy internetowe, Twitter, są zbierane i przetwarzane dzięki Azure Function, Event Hub i Stream Analytics, czyli jest to przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Jest to de facto, tutaj jest zastosowanie machine learningu, aczkolwiek zaraz o tym powiem. Znajdują się keywordsy, czyli słowa, które pozwalają nam zmapować się z tymi informacjami. Źle zacząłem, bo w ogóle nie znamy koncepcji tego systemu. Koncepcją systemu to jest duża firma logistyczna z grupy Maersk, która chciała stworzyć system do przewidywania opóźnień w dostawach statków. Duże kontenerowce, które pływają po całym świecie, są narażone na różne czynniki zewnętrzne. Huragany, akty terrorystyczne. Tutaj mówię właśnie o tych czynnikach pogodowe, dane z Twittera, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, także to, co tutaj zawarliśmy w tych keywordsach, było po prostu uwzględniane. I teraz, jeżeli idzie informacja, że w rejonie wschodniego wybrzeża Ameryki jest huragan, jest to właśnie informacja z danych pogodowych, bądź też akt terroru, który idzie z danych serwisów informacyjnych, jest przetwarzany, łączony właśnie z tymi keywordsami i przechowywany później w data lake'u jako zagrożenie, które się pojawia właśnie w tym rejonie. Bo tutaj jeszcze widzimy, jest taki Lewis, który pomaga nam określić lokalizację danego zdarzenia. Było to jeszcze, tutaj akurat na tym scenariuszu nie ma, była tutaj jeszcze zastosowana taka funkcjonalność, która z danych na przykład serwisów informacyjnych wyciągała, jaka jest data zdarzenia i jakie jest miejsce. Czyli de facto, jeżeli w dokumencie było napisane, że to się wydarzyło na wschodnim wybrzeżu o godzinie 11 dzisiaj, to my te informacje mogliśmy przetworzyć na to, że to jest taka i taka data i w tym i tym miejscu stosując już współrzędne geograficzne. Także tutaj była taka analiza tekstu. Było to dosyć, widzimy, robione tak w prosty sposób, nie stosując żadnych algorytmów machine learningowych. Dlatego jest tutaj miejsce właśnie do analizy tekstu i mapowania takich rzeczy właśnie z poziomu Azure Machine Learning. Także w tym obszarze będzie stosowany ten serwis. Druga działka, która tutaj szła, to są dane wewnętrzne klienta odnośnie konkretnych statków na poziomie nawet konkretnej przesyłki. Było to zestawiane za pomocą Data Factory do Data Lake'a, później przetwarzane za pomocą USQL-ów w Data Lake Analytics i wrzucane po prostu do zwykłej bazy ażurowej, SQL-owej, gdzie mieliśmy już de facto około 150 tysięcy wierszy. Były już to uporządkowane dane, które odnosiły się do konkretnego zamówienia. Mieliśmy informację, że to i to zamówienie jest de facto zagrożone i będzie ono opóźnione o x czasu.
Później zrobiliśmy aplikację, która pozwalała nam de facto przedstawić te dane na aplikacji komputerowej, desktopowej lub też jest wersja mobilna. Także mamy takie rozwiązanie i widzimy dwa zastosowania machine learningu. Text miningu i w przetwarzaniu danych przy korelacji. Możemy zastosować tutaj później predykcję, także są to takie trzy obszary, które będą rozwijane w tym projekcie. Póki co jest rozwijany obszar text miningu. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o teorię. Ja proponuję, żebyśmy teraz przeszli do żywego organizmu, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda na żywo. Porobimy eksperyment, a później będziemy mieli czas na pytania, bo chyba, że teraz zadajemy pytania po tej części teoretycznej. Może na koniec będzie więcej pytań. Właśnie, bo zetkniemy się już z praktycznym tematem. Dobrze. Znajdujemy się na głównej stronie Azure Machine Learning Studio. Adres do tej strony jest tutaj podany. Logujemy się bezpośrednio na tej stronie. Tutaj mamy do wyboru Azure Machine Learning Studio. Mamy tą galerię, o której wspomniałem, tych wystawionych już web serwisów. I mamy Cortana Intelligence. To jest zbiór różnych rozwiązań właśnie z przetwarzaniem danych w sposób taki nietuzinkowy, bym to nazwał. To są szereg produktów, które pozwalają przetwarzać te dane i analizować je. Ale my się skupiamy na Azure Machine Learning. Wchodzimy w Azure Machine Learning Studio. Zostajemy przeniesieni do naszego środowiska. Tu mamy projekty. Tu są eksperymenty. To już są takie de facto flowy, które już nam przetwarzają dane. Tutaj mamy wystawione web serwisy. Notebooki, czyli takie interaktywne dokumenty. Nie wiem, czy ktoś pisał takie dokumenty z poziomu ERA. Jest to ERC Markdown na przykład. Działa to na bardzo podobnej zasadzie. Mamy zaciągnięte datasety, przetrenowane modele, które już są de facto wystawione, no i proste ustawienia. Jeżeli chcemy stworzyć nowy, wchodzimy, dajemy sobie plusik. Mamy różne scenariusze przykładowe, także wejście do Azure Machine Learningu nie jest wcale trudne. Tworzymy sobie pusty eksperyment. Pojawia nam się okno, gdzie de facto już mamy jakąś instrukcję, dzięki której możemy coś zacząć działać. Po lewej stronie mamy panel, w którym znajdują się różne funkcjonalności Azure Machine Learningu. W pierwszym mamy zapisane datasety, które są już zaciągnięte. Są to nasze własne datasety, które sobie wgraliśmy lub przykładowe. Zbiór przykładowych datasetów jest naprawdę duży, także możemy sobie eksperymentować od tych bardzo takich podstawowych, które wszystkim są znane jako Iris czy Titanic. Możemy naprawdę tworzyć rozwiązania z każdej dziedziny, czy to przetrenować sobie zwykłą regresję liniową, czy odwołać się do jakiejś sieci neuronowej. Mamy po prostu ku temu zasoby. Tutaj znajdują się inputy, czyli właśnie zaciąganie tych danych z zewnętrznych źródeł, jak import. Widzimy, że ta lista nie jest jakaś potężna. Mamy tutaj Hive'a, dzięki któremu możemy stosować dynamiczne zapytania. Jest SQL Database, Table, Blob Storage, Data Feed Provider. Jest to jeszcze wersja on-premisowa, jest w preview. No i Azure Document DB, o którym zapomniałem wspomnieć. Także tutaj nie było tego konektora, o którym Pan pytał. Zaciągnijmy sobie jakiś przykładowy dataset. Niech to będą dane o samochodach. I taki zaciągnięty CSV to jest akurat, możemy szybko podejrzeć, co w nim się znajduje. Dostajemy tabelę, w której znajdują się różne zmienne
Możemy te zmienne sobie przeglądać. Oczywiście od razu otrzymujemy, jaki tutaj w nich występuje rozkład. Możemy wejść sobie w taką zmienną, załóżmy wysokość pojazdu. Widzimy od razu jej statystyki opisowe. Możemy tą miarę porównać sobie. Tutaj widzimy jej też histogram, wykres częstości. Możemy porównać sobie tą miarę szybko z szerokością na przykład. Widzimy wtedy, jaka występuje tutaj korelacja, o ile występuje. Tutaj w przypadku danych nieliczbowych on nam również tworzy wykres częstości w postaci histogramu. Jeżeli go porównamy, to również dostajemy takie zestawienie częstości występowania takich obserwacji w parze. Następnie możemy, jeżeli nie wystarcza nam takie podsumowanie, które właśnie zastosowaliśmy, możemy zastosować różne inne rozwiązania, typu Summarize Data. Podłączamy sobie wtedy taki dataset do Summarize Data, odpalamy sobie eksperyment za pomocą przycisku Run, wtedy jest on przetwarzany i już mamy dostęp do większej ilości statystyk. Widzimy, że tutaj nasze feature'y pojawiły się teraz w wierszach. Te, które są liczbowe i dla których można było obliczyć statystyki, są po prostu przedstawione. Tutaj pojawiły się kwartyle, skośność, także kurtoza nawet jest. Także jest po prostu bogatsza wersja tych statystyk opisowych, o których wspomniałem wcześniej. Można swoje jakieś customowe statystyki robić? Można stworzyć w tym R na przykład. Bo tutaj tych Summarize Data nie pozwala nam to na żadną tutaj kustomizację tego akurat. Usuwamy sobie takie podsumowanie. Teraz zajmiemy się takim wyborem de facto zmiennych do modelu, czyli odrzuceniem takich zmiennych, które nas nie interesują. Jest taki klocek jak Select Columns in Dataset. Mamy tutaj taki launcher, który nam pozwala wejść w niego i wybrać kolumny, które nas de facto interesują do analizy, lub zastosować jakąś regułę. Na przykład, jak chcemy wykluczyć jakąś konkretną zmienną. Niech to będzie Normalized Losses. Ona tam miała duże braki. Jak sobie odpalimy, to po takim wyborze już otrzymujemy dataset, który jest de facto wybrakowany o tą kolumnę, którą odrzuciliśmy. Przejrzyjmy sobie jeszcze teraz dataset, jak on wygląda. Tutaj też widzimy, czy są jakieś dane pominięte, odrzucone. Są jakieś braki w danych. Tutaj na przykład 4. Pojawiają się dziury. No jakieś dziury tutaj się pojawiają, więc zastosujmy oczyszczenie tych danych w sposób usunięcia pustych wierszy. Możemy też usunąć duplikaty, ale tutaj takie nie występują. Clean Missing Data. I co tutaj ważne, wybieramy sobie All Columns, żeby przeszło tą analizę po wszystkich kolumnach. Możemy wybrać sobie metodę, jaka będzie tutaj stosowana. Czy ma podmienić pustą wartość, na przykład średnią, ale my możemy sobie zastosować, żeby usunęło cały wiersz. Sobie odpalimy.
Tutaj widzieliśmy w price były jakieś braki. Już mamy teraz 0 tutaj. Price to będzie akurat zmienna, którą będziemy modelować. Zamodelujemy sobie cenę samochodu na podstawie na przykład jego marki, jego pojemności silnika, mocy. Także stworzymy sobie taką prostą regresję liniową. Wybierzmy teraz jeszcze raz dane do analizy. Tak już bezpośrednio, żeby to był taki zawężony zbiór, a nie wszystkie. Niech to będzie marka. Wygląd, body, wheelbase, wielkość silnika, moc silnika, peak RPM, wzrost prędkości, no i zmienna nasza, która będzie modelowana. Wybieramy sobie takie zmienne. Następnie możemy odpalić sobie znowu ten eksperyment, jeżeli byśmy chcieli podejrzeć już ten wyselekcjonowany zbiór. My w kolejnym kroku sobie podzielimy ten nasz zbiór na część do trenowania i potem część do sprawdzenia. Możemy sobie go podzielić w takich proporcjach, myślę 75% do przetrenowania, a 25% będzie taką częścią do testowania. Tutaj mam po prawej stronie możliwości, jakie możemy tutaj podzielić. Możemy zastosować jakieś regular expression, możemy jakiś relative expression na kolumnę, na przykład na indica, proszę mi podzielić zbiór do 180 pierwszych obserwacji będzie zbiorem testowym, a reszta to będzie do przetrenowania. Także mamy tutaj możliwości różne do podziału. My sobie po prostu zrobimy frakcję 75%. Ustawimy sobie seed na 0. Żeby... Tutaj teraz training models. Idziemy sobie w część machine learningową i będziemy trenować model. Ale tak jak powiedziałem, musimy wybrać ten model. Tutaj widzimy modele do detekcji anomalii, mamy modele do problemów klasyfikacji, do klastrowania, mamy metodą średnią Cummins, mamy różne modele do problemów regresji. Zastosujemy sobie prosty modeli liniowy. Podpinamy do klocka, który odpowiada za trenowanie, nasz model. Podpinamy nasz zbiór, który podzieliliśmy, czyli tą 75% część. Tutaj pod tym outputem znajduje się 25% część. W tym miejscu wybieramy sobie kolumnę, która będzie odpowiadała za zmienną objaśnianą. W tym przypadku jest to cena. No i taki model już możemy sobie trenować. Ten model już został przetrenowany. Możemy zobaczyć, co tutaj nam system wypluł. Widzimy oczywiście, dla naszej regresji zostały zastosowane różne parametry, czyli jest to zwykłe równanie liniowe. Ale chcielibyśmy przetestować ocenić to, co otrzymaliśmy. Służy do tego tutaj taki klocek, który odpowiada za ocenę modelu, czyli score model. Łączymy to z tą 25% częścią, żeby porównać to, jaka była wartość naprawdę z tym, jako została oceniona przez model.
widzimy, że stworzył nam się już taki mały flow, który jest de facto łatwo zarządzalny przez nawet takiego zwykłego dewelopera, który nie musi koniecznie znać się na takich tematach mocno statystycznych. Sprawdzimy sobie i mamy kolumnę odpowiadającą za zmienną objaśnianą, natomiast tutaj mamy naszą kolumnę, którą wypluł model. Widzimy, że ten model de facto zachowuje się w miarę tak, jak te zmienne się zachowują naprawdę. Ale żeby nie oglądać tych wyników bardzo tak prozaicznie, możemy zastosować sobie taki klocek, który służy do oceny modelu już w bardziej taki profesjonalny sposób. Otrzymamy wtedy już takie bardziej przyjazne dla oka statystyki. Zobaczmy, co tutaj. I widzimy, otrzymujemy współczynnik R², który jest de facto na dosyć wysokim poziomie. Także możemy ocenić, że jest to dobry model dla tego typu problemów. Widzimy, jaki jest błąd średniokwadratowy. Mamy częstość tych błędów, także one zwykle były tego rzędu. No i mamy de facto model cały sprawdzony, wytrenowany, taki jaki nam się podoba. No i chcielibyśmy go stosować już tak de facto produkcyjnie. Chcielibyśmy, żeby nasi analitycy wewnątrz firmy korzystali sobie tylko wpisując de facto dane i otrzymywali już te rezultaty bez żadnego developmentu. Więc my wystawiamy sobie taki web serwis predyktywny. Tu nam się dzieje, tworzą nam się inputy web serwisowe, stworzyły nam się outputy i de facto mamy już przygotowany taki prawie web serwis na produkcji. Ale żeby już on latał, żeby on był jeszcze sprawdzony, musimy go ponownie uruchomić. Bo czasy, jakie tutaj są, one są tylko na cele przetrenowania tego modelu. One są zupełnie inne, jeżeli już ten model się odpytuje. Zaraz to zobaczymy. Mamy model gotowy, wszystko jest OK. Deployujemy taki web serwis. No i otrzymujemy API key, którym możemy się łączyć do tego web serwisu. Mamy właśnie te dwa scenariusze, o których wspominałem, request response i batch execution. Możemy przetestować ten model za pomocą, po prostu wprowadzając te zmienne do predykcji. Ale tak jak wspomniałem, spróbujmy się do niego podpiąć Excelem. Ściąga nam się plik Excelowy już z przygotowanym web serwisem. To jest nasz dzisiejszy stworzony eksperyment. No i mamy input. Możemy użyć przykładowych danych, które są de facto stosowane z tego przykładowego dataseta, na którym trenowaliśmy model. Tu będzie około 5 obserwacji. Zaciąga nam te obserwacje. Widzimy, jakiego rzędu są te dane, jak one wyglądają mniej więcej. Musimy zaznaczyć, co jest inputem, czyli to będzie ta tabela przykładowa. Co będzie outputem? No to niech będzie A10, kolumna, komórka. Zastosujmy sobie AutoPredict, żeby to działało na żywo. No i niech to działa. Otrzymujemy wyniki naszego modelu. No i co z tego? Tutaj mamy nasz input cały, więc zmieńmy na przykład sobie markę tutaj na Fiat.
model nam przeliczył, jest już mniejsza wartość. Cena samochodu jest troszkę niższa. Wróćmy do Audi. Zaobserwujmy tą wartość, bo to ona się zmieni. Klikam Enter. Jest nowa. Web serwis jest odpytywany de facto sobie w chmurze. Może to jest prosta regresja liniowa, ale możemy sobie wyobrazić, że to mogą być bardziej zaawansowane rzeczy. Także to jest, myślę, taki prosty przykład, żeby sobie to zobrazować. Tak samo Stosowaliśmy tutaj taki czy inny model do tej predykcji, czy my możemy sobie coś podłożyć tam, tutaj w tym systemie, to jest jakoś konfigurowalne, czy tylko to, co jest w menu? Na przykład regresja liniowa i nic więcej. Na przykład mam jakiś inny ulubiony, albo akurat właśnie w nocy wymyśliłem, miałem objawienie i sobie chciałem to wrzucić. Jasne. Jak mam tu możliwości kustomizacji tego systemu? tutaj przychodzi nam właśnie z pomocą programowania w Erze. Czyli mogę napisać w Erze coś takiego i wstawić i będę miał to dostępne w menu jako jakieś własne, tak? Tak. Tutaj jest de facto taka widzimy, jest Python Language Modules i R Language Modules. W Erze on się różni tym, że mamy jeszcze Create R Model. Czyli de facto możemy sobie stworzyć swój model w machine learningu, natomiast Python pozwala nam tylko na wywołanie tego skryptu pythonowskiego. Natomiast wywołując zwykły skrypt erowy, on może zawierać na przykład ten model jakiś zupełnie taki skustomizowany przez nas, taki, który my zawsze stosujemy. Niech to będzie jakaś sezonowa Arima na przykład, której nie ma tutaj. Wywołujemy, tak, tutaj po prostu sobie wrzucamy to, co nas interesuje. Natomiast Create R Model pozwala nam na zastosowanie tutaj do przetrenowania kodu i tutaj jeszcze napisanie kodu do sprawdzenia tego i wystawienia tego jako już de facto taki klocek, który będzie u nas zapisany w naszym rozwiązaniu. Natomiast Python tego niestety nie posiada. Ale wywołanie R-skryptu w zupełności wystarcza, bo ja na przykład stosuję tylko wywołanie R-skryptu i to się sprawdza, jeżeli są jakieś braki w modelach w Azurze. Tutaj możemy zwiększyć liczbę koni w naszym silniku. No i to rzeczywiście też nam automatycznie cena samochodu wzrosła. Dobrze. Ja może pokażę w sumie, bo mam gdzieś z tyłu głowy chyba stworzony taki model z szeregiem czasowym. Znaczy nie z tyłu głowy, tylko w Azure Machine Learningu. I tutaj widzimy model Arimy, który jest de facto, są podpinane datasety, są tworzone labelki, dlatego rozwiązane jest szereg czasowy tworzony, uwzględniając taką sezonowość danych, jaką my posiadamy. Tu jest akurat 52, czyli to są dane tygodniowe. No i jest wywoływany model AutoArima, który jest trenowany. Do niego są podpięte oczywiście te inputy z danymi. Później możemy na outpucie budujemy dataset z danymi z czasem i z naszą ocenioną wartością. Potem tą ocenioną wartość zestawiamy z wartością taka, jaka była rzeczywiście i mamy wtedy zastosowanie modelu autoregresyjnego. Dobrze. Teraz chciałem pokazać, jak to wygląda z poziomu ERA. Mamy pakiet Azure ML, który instalujemy. Co ważne, potrzebne są DevToolsy. Bez tego wyskakują po prostu błędy.
Także należy pamiętać, jeżeli chce się dewelopować z poziomu ERA machine learning azurowy, należy pamiętać o DevToolach, bo ja się też nad tym zetknąłem. To może być przykładowy zbiór z danymi. I tak, podajemy, proszę zdjęć może nie robić, bo to jest moja subskrypcja, ale... Oprócz tego nagrania. Dobrze, to ja będę tak. Dobrze, nie no ja zmienię, także tutaj można przegenerować po prostu klucz, także nie ma z tym problemu. Tworzymy swój workspace, do którego się będziemy podłączać. Ja pokażę, skąd to wyciągnąć może. To właśnie z settings. Tutaj mamy workspace ID. No i w authorization tokens mamy nasze klucze do autoryzacji. Także tworzymy nasz workspace. A, nie załadowałem. Dobra, teraz tworzymy workspace. I on teraz się złączył z naszym azurowym machine learningiem. Widzimy, utworzyło się środowisko. Zróbmy sobie właśnie z tej biblioteki jakiś przykładowy zbiór, żeby miał na czym pracować. Tutaj wywołanie zupełnie egzotycznego modelu. Dobra, model się trenuje. Tutaj sobie stworzymy funkcję, która będzie odpowiadała za predykcję dzięki temu stworzonemu modelowi. Dobra, robimy funkcję. Zobaczmy, jak wygląda predykcja tego zbiorku testowego. Dobra, to są mamy takie wartości. Teraz opublikujemy ten model, którego de facto nie ma w Azure Machine Learningu, a jest w Erze. Publikujemy za pomocą funkcji Publish Web Service. Publikuje się. Zanim się opublikuje, robiliśmy taką analizę tych danych, to jest może taki temat poboczny. Mieliśmy tu różne statystyki i tak dalej. Gdybym chciał zrobić taki raport z tego, komuś tam przedstawić, dlaczego, to jestem w stanie to jakoś wyciągnąć w postaci, nie wiem, czegoś. Tak. Tutaj z kolei mamy do dyspozycji Notebooks, taką funkcjonalność i piszemy sobie raport. W tym raporcie zagnieżdżamy elementy, może to być kod Pythonowy, może to być kod erowy. Możemy też zawrzeć kod, który będzie się odwoływał do web serwisu właśnie Azure Machine Learningowego, który będzie de facto udowadniał, że jest to poprawny, zawierał jakieś elementy graficznej wizualizacji danych i prezentował je po prostu na tym dynamicznym dokumencie. Mamy opublikowany nasz model, nasz web serwis. No i teraz możemy sobie konsumować dane, jak sama funkcja wskazuje, bezpośrednio z tego web serwisu. Otrzymujemy te same rezultaty. Ten web serwis, on się pojawił tutaj. Dokładnie to jest ten, który teraz stworzyliśmy. Także jest to bardzo wygodna droga do tworzenia web serwisów w Azurze. No. Także to już chyba wszystko pokazałem, co miałem na dzisiaj pokazać, jeżeli chodzi o tego typu praktyczne zastosowanie. To teraz pod odstrzałem pytań chciałbym się znaleźć. Jak długo działa wersja demonstracyjna tego czegoś? Ja bym sobie poeksperymentować. To ja może pokażę na żywo. Proszę? $150 mamy do wykorzystania, jeżeli chodzi o subskrypcję MSDN-ową. Jeżeli mamy MSDN-a, to możemy po prostu się podpiąć do Azura i mieć 130 bo 150, dokładnie nie pamiętam. Mamy tyle do wykorzystania. Natomiast sam Azure Machine Learning, on jest, tak jak mówiłem, tam jest pricing na zasadzie odpytań tego algorytmu. To nie jest czasowo, tylko
Logo. Jest cennik. Bardzo fajnie, ale ja się tak pytam o stronę praktycznej, bo chodzi o to, że tak sobie, no fajnie chciałbym zobaczyć, siadam, poglądałem to owo i przychodzi faktura i wychodzi na to, że muszę sprzedać nerki, więc chciałem wiedzieć, na ile praktycznie mogę sobie, że tak powiem, pozwolić, albo mogę ustawić jakiś bezpiecznik, no. Tak, to bezpieczniki można ustawić na samym Mazurze, który po prostu nas odetnie. Jeżeli nie mamy już środków, A na ile to praktycznie wystarczy? Jeśli chcieliby sobie pooglądać po prostu jak to działa, jasne, ja już to chciałem i pokazać. na ile to starczy? Na 10 minut, na 10 godzin, na 10 dni? Czy działa to na zasadzie właśnie, rozumiem, że takiego klikania, więc to dobrze, to znaczy jak nie będę miał, najbardziej denerwuje mnie wersje demonstracyjne na miesiąc, akurat potem mam jakiś super projekt i miesiąc się skończy. Ja rozumiem, że tu tego problemu nie ma, ale ile godzin po prostu tak mogę To znaczy, było tutaj informacja, właśnie już zmienili, bo już zastosowali kalkulator oczywiście, nie ma prostego cennika, który... To ja może dodam od Ciebie. Taka wersja podstawowa, demowa do wykorzystania takiego niekomercyjnego jest za friko i może Pan korzystać ile Pan chce. Tak, już to znaczy tam jest 1000 okrojone odpytań. nieco, ale 1000 odpytań bodajże jest A co to tego znaczy obserwis. odkrojona? I czy 1000 pytań, czyli co to znaczy? 1000 razy Pan zapyta algorytm, który się znajduje w web serwisie, o predykcję na przykład. Ale w ogóle wszystkie algorytmy, jeden algorytm, no bo Pan tutaj powiedział, że Czy trenowanie się w ogóle na za przykład friko oblicza, i tak Nie. dalej, no. A potem słyszymy, że 1000 zapytań, więc no to są dwie różne rzeczy. To znaczy tutaj jest na tej zasadzie, że tak jak teraz przeglądaliśmy sobie tego Excela i odpytywaliśmy ten algorytm zmieniając te wartości, to każda zmiana tej wartości i kliknięcie Enter to było odpytanie algorytmu. Czyli zrobiliśmy 3 odpytania. Mamy do dyspozycji 1000. Produkcyjnie no tego nie zrobimy raczej. Jeżeli byśmy chcieli zautomatyzować jakiś proces i Co to znaczy ograniczone, bo mieliśmy tak, że no za free jest free, tylko że jest ograniczone. Znaczy czego nie będziemy mieli? to znaczy tutaj mamy pełną gamę modeli, taką jaką jest produkcyjnie dostępna do działania. czy tam były jakieś takie poszczególne, powiedzmy, elementy, tak, które odróżniały tą wersję taką płatną od tej testowej. No natomiast to musiałby się Pan już wczytać, tak? To jest na tej stronie Studio Azure ML wyszczególnione. Tak. Tutaj ta strona bez przerwy się zmienia i teraz już pojawiły się dodatkowe jakieś kalkulatory, które oczywiście nie działają. Właśnie to mnie niepokoi. Nie działają te kalkulatory i to... Że w poniedziałek sobie przeliczy, ale w środę już będzie zupełnie czym inaczej kosztowało. Nie, to trzeba po prostu odpalić środowisko rzeczywiście przez tydzień i zobaczyć, ile to nam kasy zjada. Mając taką... poświęcić się, podpiąć kartę kredytową. Nie, ale to żartuję. Mamy na przykład tą licencję MSDN-ową. Jeżeli czy jesteśmy studentami, czy to mamy od pracodawcy, mamy $130 do wykorzystania. Ewentualnie, jeżeli jesteśmy w $130 euro, tak? Czy... Albo do regionu, też w zależności. Także jeżeli skończy nam się de facto te pieniądze, to jest stopowany ten web serwis i więcej nie zostajemy zadłużeni po prostu w tym. Także mamy po prostu wtedy pogląd rzeczywisty, ile nam to tych pieniędzy zjada. Te kalkulatory, one są cały czas rozwijane i no one sami się przyznają, że to nie działa jeszcze. To ja tutaj specjalnie dla Pana odgrzebałem to i nieograniczona czasowo wersja testowa posiada ograniczenie 10 GB na pliki, 100 modułów per eksperyment,
brak SLA, brak możliwości czytania danych z on-premises, to o czym tutaj wcześniej Pan mówił, i ograniczony czas wykonywania się danego eksperymentu, bodajże tam było do 24 godzin. Tutaj warto właśnie też pamiętać o tym ograniczeniu storage'u, że możemy sobie przenieść do tego machine learningu datasety o łącznej wielkości 10 giga do trenowania modeli. Rozumiem, że dane, które się analizuje, na przykład gdzieś tam zauważyłem takie hasło predykcja maintenance prediction, coś takiego, czyli wszystkie dane z jakichś tam czynników maszyn czy czegoś wysyłam gdzieś tam, ale rozumiem, że takiej wersji, żeby sobie ściągnąć Azura do siebie, to nie. Co znaczy ściągnąć Azura do siebie? No, mówi się dużo o tak zwanych chmurach hybrydowych, prawda? Cokolwiek by to miało znaczyć. No, wyobrażam sobie, że pchanie takiej gigantycznej ilości, jeżeli to byłaby, ja akurat nie mam takich doświadczeń, wyobrażam sobie dużą jakąś fabrykę, która ze wszystkich maszyn, które ma, wysyła informacje gdzieś tam w powietrze, no to trochę tego jest za samą transmisję, już pomijam wszelkie inne problemy, powiedzmy natury prawnej i tak dalej. Więc chodziło mi o to, czy po prostu ja mógłbym sobie na jakichś zasadach ściągnąć tę całą maszynerię do siebie na serwer. Niestety nie ma takiej możliwości. Natomiast ciekawy case właśnie z Maintenance Prediction miał Microsoft przy silnikach, to były bodajże silniki Boeinga, które de facto te silniki może przetransportować 3 samoloty na świecie. Dlatego jeżeli dzięki analizie zostanie wykryte wcześniej awaria tego silnika, to jesteśmy wcześniej dostarczyć ten naprawiony silnik do samolotu i mieć go po prostu wcześniej. Coś się stało. Jesteśmy odcięci, czas się skończył? A, nie. Dobra. Chciałem zapytać, czy można wyeksportować wytrenowany model do siebie i używać lokalnie na swoim własnym kodem? Nie. Czegoś takiego nie ma. Tylko jako serwis. To jest wszystko cloud service. No, ale to jest o tyle ciekawe, że w tej chwili pojawił się taki pomysł, trend, żeby właśnie udostępniać inteligencję w miejscu powstawania informacji, czyli niekoniecznie pralka musi się kontaktować z chmurą. Informacja ta inteligencja powinna się znaleźć w pralce. No ale dobrze, rozumiem, że tak nie ma i nie można ściągnąć również Azura, trzeba to wszystko pchać gdzieś tam siecią do... Chciałem zapytać, czy takie klasyczne rozróżnienie uczenia modelu na CPU i na GPU, czy to decydujemy o tym, czy zależy od tego nasza opłata? Nie. Czy to się automatycznie dzieje? Nie, tutaj już mamy to z góry po prostu narzucone. Nie mamy możliwości modyfikowania tego. Tutaj jedyny zakres, że tak powiem, modyfikowania, przetwarzania w machine learningu to jest zakładka settings. I tutaj de facto nie mamy żadnej możliwości manipulowania tym po prostu. Tutaj możemy podpiąć data gateway właśnie do tych naszych on-premisowych rozwiązań, natomiast to, co jest pod spodem, niestety nie mamy tutaj już możliwości. Co szkoda, tutaj też przetwarzanie właśnie tych całych modeli machine learningowych czy też R-owych, ono nie jest rozdzielane, nie jest stosowane jak w R-serwerze, nie jest rozdzielane na różne nody. Jest po prostu przetwarzane jednowątkowo. Także to też nie jest mega efektywne, aczkolwiek pewnie to będzie dopracowane. Rozumiem, że nie ma jakiejś karty platynowej, że chciałbym, żeby mój eksperyment był robiony na 1000 rdzeni, bo nie mam czasu czekać
Nie, tutaj przy machine learningu nie mamy takiej możliwości. Możemy sobie stworzyć... W przypadku tak prozaicznego zdarzenia jak brak internetu. Nie mamy dostępu. Czyli firma leży. Nie, no, uruchomiony eksperyment cały czas działa, tak? Niezależnie od danego komputera. No tak, Wstępny ale web serwisu. serwis już nie działa. Serwis działa. Ale my się nie dostaniemy do serwisu. No nie, no z naszego komputera, w którym nie ma prądu, no to będzie ciężko, Tak, tak? tak. Natomiast jeżeli puścimy algorytm, to on będzie sobie szedł. Steruje jakaś maszyna Wystarczy na nam telekomunikacja. Nie mamy internetu, bo ktoś nam przeciął kabel do internetu. Czyli rozumiem, że fabryka No było sobie dwa zapewnić kable albo więcej. Jeżeli zdążyliśmy odpalić ten eksperyment, to on sobie tam będzie leciał i wyrzuci nam jakieś informacje, ale nie do nas. My tego nie dostaniemy. Może jeżeli mamy tam stworzoną jakąś architekturę... Wydaje mi się, że no, oczywiście to jest taka rzecz, która może kiedyś tam dotrze do góry i za 5 lat przy nowym prezesie ktoś, że wydaje mi się, że taką rzecz jak Pan wspomniał, ale też o to chciałem zapytać, że jeżeli wytrenowaliśmy właśnie jakiś eksperyment, stworzyliśmy jakąś taką superinteligencję, to chcielibyśmy taką apkę mieć też u siebie na miejscu. Znaczy tak, no tutaj Microsoft otwiera się na takie hybrydowe rozwiązania. Między innymi widzimy to po Power BI-u, który był kiedyś tylko i wyłącznie usługą cloudową. Już mamy kolejny release technical preview tego rozwiązania i możemy sobie postawić całe Power BI u siebie on-premisowo na środowisku. Także idzie to w stronę takich hybrydowych rozwiązań, aczkolwiek ja bym się chyba skłaniał ku cloudowi. Jeżeli nie ma pytań, to ja też zapraszam do kontaktu. Jeżeli by się pojawiły jakieś pytania, może po przespaniu się z tematem, to serdecznie zapraszam. A jeżeli ktoś jeszcze chce zostać, porozmawiać, to również zapraszam. Bardzo dziękuję.